Czajnikowy.pl. Kolumbia. Z czym nam kojarzy się ten kraj? Myślę, że każdy ma jakieś swoje własne skojarzenia. Każdy był, widział i każdy zna historię tego kraju, więc się tutaj nie zagłębiamy. Interesuje nas herbata. W Kolumbii herbata jest, ponieważ niniejszy odcinek wędruje na naszą listę różnych krajów produkujących herbatę. Zapraszamy na kolejną wycieczkę śladami herbaty na świecie. Zapuszczamy się aż do Kolumbii, która rzeczywiście nie kojarzy nam się na pierwszy rzut myśli gdzieś z herbatą, ani z plantacjami, prawda, gdzieś pogrążonymi we mgle po horyzont rzędami krzewów herbacianych, a okazuje się, że produkuje się tam herbatę i to całkiem dobrą herbatę. Historia herbaty w Kolumbii nie jest jakoś szczególnie długa, ale no, łatwo sobie to wyobrazić. Nie jest to też kraj, który gdzieś miałby tam dostęp do krzewów dziko rosnących, albo w ogóle jakiś nawet kontynent, na którym herbata sama z siebie wyrosła. Herbata trafiła tam pod koniec XIX wieku, no i niestety się nie udała. Były to takie jakieś pierwsze próby uprawy, gdzieś bazujące na herbacie przywiezionej z Argentyny, ponieważ no, historia samej herbaty w Ameryce Południowej jest nieco dłuższa niż w Kolumbii. Takie nasiona, takie sadzonki nie przyjęły się, chociaż klimat teoretycznie powinien sprzyjać. No i dopiero później, w latach 50. rząd kolumbijski stwierdził, że jest to potencjał, który trzeba wykorzystać, jest to coś, co może nie wynieść gdzieś tam na gospodarcze wyżyny kraj, ale na pewno może się przydać, może jakoś rozwinąć gospodarkę i rolnictwo, więc zaczęto znów inwestować, uruchomiono w ogóle herbaciany projekt kolumbijski, zaczęto szukać właściwego miejsca do uprawy herbaty w Kolumbii, zaczęto szpiegować, wysyłać ludzi na nauki i ściągać specjalistów, czy to właśnie z innych uprawiających herbatę krajów w Ameryce Południowej, czy to na przykład ze Sri Lanki, gdzie kupiono nasiona, kupiono obu odmian. Kupiono chińską, kupiono asamską, sprowadzono, no i zasadzono w końcu plantacje, zasadzono te sadzonki po zachodniej stronie Andów, no, nie nad samym oceanem, ale znalazło się tam powiedzmy trochę miejsca o takim klimacie fajnym, zbliżonym gdzieś tam do Azji i obsadzonym przez kawę. Okazuje się, że w wielu sytuacjach kawa i herbata lubią trochę podobne warunki i to była to ogólnie plantacja kawy, na którą wprowadzono herbatę. Zaczęto rozwijać projekt, zaczęto sprowadzać maszyny, w tym również maszynę do obróbki metodą CTC. Zaczęto produkować herbatę, która zaczęła być gdzieś tam, no, już nawet sprzedawana za granicą, zaczęło się to kręcić, przy czym przestała się kręcić kawa, bo w związku z różnymi sytuacjami gospodarczymi w Ameryce Południowej przestało się to opłacać. Po prostu pojawiły się inne miejsca, gdzie kawa była tańsza i jakoś taka kolumbijska kawa straciła trochę na popularności. Zresztą pytajcie Adama o historię kawy kolumbijskiej. Na pewno będzie wesoły, kiedy będziecie pisać do niego takie pytania. Nasz barista wie wszystko o kawie, więc na pewno moglibyśmy porównać sytuację kawy kolumbijskiej i herbaty kolumbijskiej. Myślę, że o kawie kolumbijskiej mało kto słyszał, o herbacie kolumbijskiej właśnie słuchacie i słyszycie będziecie coraz więcej, ponieważ rozwija się to. Rozwija się i to w fajną stronę, ponieważ obecnie produkowana herbata jest już organiczna, jest w dużej mierze, jak to się ładnie mówi, segmentu speciality i czemu się tak dzieje? No bo w Kolumbii ogólnie spokojnie nie było. Nie dość, że wojny, nie dość, że jakaś partyzantka, jakieś szajki zbrojne. Pierwszy właściciel plantacji umarł i plantacja również razem z nim umarła. Praktycznie przestało się to w jakikolwiek sposób tam dziać, skoordynowanie, po prostu krzewy zdziczały, ale wdowa po nim w latach 80. postanowiła uruchomić rodzinny biznes od nowa i znów produkować herbatę. Przy czym jeden z jej synów, kolejny, zginął w strzelaninie. No, były takie sytuacje, że zbrojne bandy po prostu zatrzymywały różne transporty i miało to podtekst polityczno-łupieszczy, krótko mówiąc, zastrzelono go i znowu te plantacje zaczęły podupadać, ale ostatecznie rodzinny biznes przekierował się właśnie na produkcję nieco mniejszą, nieco bardziej organiczną, speciality i dzięki temu otwarły się takie rynki jak nasz, bo ogólnie
kiepskiej herbaty nie chcemy ściągać, bo mamy do niej dostęp z różnych innych miejsc, gdzie jest tańsza, z Chin, z Indonezji i tak dalej, więc interesuje nas raczej tylko dobrej jakości herbata i o tym wiedzieli w Kolumbii, że jeżeli robią herbatę zwykłą, to nie będą mogli konkurować z wielkimi tego świata, więc muszą zrobić herbatę niezwykłą, organiczną, fajną, porządną, żeby wzbudzić zainteresowanie i ciekawość osób szukających właśnie czegoś fajnego. I my też poszukamy. Zaraz sobie zaparzymy tę herbatę. Produkuje się zieloną i czarną, którą możecie dostać również w Polsce. Produkcja nie jest ogromna. Pod krzakami jest nieco ponad 50 hektarów, więc ani dużo, ani mało, ale jest dostępna. Wygląda zupełnie zwyczajnie, jak na czarną herbatę. Duże, fajne, poskręcane liście. Pięknie pachnie, dość świeżo. Wyczuwa się siano. Nie czuje się aż tyle takiego czarnego, herbacianego aromatu. Jest, no tak, na sam wygląd i zapach dość lekka i przyjemna. Sprawdźmy, jak smakuje. Nie wiem, z której się napić. Herbata ma piękny, czarny aromat. To, czego nie poczułem aż tak w suszu, czuję w naparze, pachnie no, tym, czym pachnie czarna herbata. Zauważcie, że ile byśmy rzeczy nie wyłaniali gdzieś tam w aromacie herbaty czarnej, to istnieje coś takiego jak po prostu zapach czarnej herbaty. Dzięki temu jesteśmy w stanie mieć różne rzeczy aromatyzowane herbatą, bo właśnie jest po prostu zapach czarnej herbaty, który z innymi rzeczami idzie w parze i to teraz tutaj pięknie czuję. Wyśmienita. Bardzo słodka, zaskakująco słodka. Taka przyjemna, lekko jakby warzywna, lekko owocowa. Na pewno dużo jest tutaj jakichś, no właśnie, owoców warzyw, mniej roślin, mniej tego siana. Wyczuwałem to bardziej w suszu. Bardzo mi się podoba. Jest to coś nowego. Chciałbym to porównać do jakiejś herbaty, którą możecie znać, ale trudno mi to zrobić. Powiedziałbym, jak gruzińska herbata pomieszana z chińską. Tak trochę dziwnie. W każdym razie na pewno warto skosztować, na pewno warto poszukać i na pewno warto zwiedzić kolejny herbaciany kraj razem z nami. Zapraszamy do Kolumbii, zapraszamy na kolumbijską herbatę, zarówno zieloną, jak i czarną. Czy macie z tym doświadczenie? Czy byliście w Kolumbii? Czy próbowaliście różnych roślin z Kolumbii, w tym herbaty? Piszcie do nas, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia na czajnikowy.pl i w następnym kraju.